Oman, arabska Szwajcaria lub Karaiby Orientu. Witajcie! Dziś chciałem przybliżyć Wam Oman, bardzo specyficzne państwo, mniejsze od Polski zaledwie o niecałe 3000 km². Populacja tego kraju w zeszłym roku wyniosła 5 150 000 mieszkańców. Czyli jak sami widzicie, z całą pewnością nie jest to miejsce przeludnione. A jednak mimo to obcokrajowiec nie może nabyć ziemi, do której prawo mają jedynie rodowici mieszkańcy. Wyjątkowo jedynym takim miejscem, gdzie można na przykład kupić segment około 80 m², z prawem własności do niewielkiej działeczki o powierzchni na przykład 300 m² i prawem do rezydentury omańskiej jest wybrzeże Hawana Salala. Koszt zakupu nieruchomości w odległości 300 metrów od Oceanu Indyjskiego i pięknej wręcz karaibskiej plaży z całym wyposażeniem za segmencik około 75 m² z meblami, basenem, jacuzzi itd. itp. zapłacimy w przedziale między 650 a 800 tysięcy złotych, czyli mniej więcej tyle co za mieszkanie o tej samej powierzchni w jednym z polskich miast. Nie wiem jak waszym zdaniem, ale moim, za taką miejscówkę z takimi widokami i temperaturą wody w oceanie przez cały rok w okolicach 23 do 30 stopni Celsjusza to naprawdę niewiele. Oman pośród państw arabskich jest wyjątkowo stabilną monarchią i bardzo bezpiecznym miejscem na świecie, nawet jeśli uwzględnimy fakt, iż dominującą religią jest wiara muzułmańska. Rządzony przez dynastię królewską nigdy nie doświadczył ataku terrorystycznego, podczas gdy w sąsiednim Jemenie szaleje brutalna wojna domowa. Omanowie żyją we względnej stabilności politycznej dzięki życzliwości swego monarchy, który obdarowuje obywateli wyjątkowo hojnymi programami społecznymi, włącznie z całkowicie bezpłatną opieką zdrowotną, a w zamian otrzymuje lojalność swoich obywateli. Ponadto niskie bezrobocie wśród młodych ludzi i populacja muzułmańska w większości ibadycka oraz neutralna polityka zagraniczna czyni ten kraj arabską Szwajcarią. Wszystkie te aspekty oraz wyjątkowe położenie geograficzne przyczynia się do postrzegania tego kraju jako miejsca, które zwane jest Karaibami Orientu, jest jednym z najciekawszych kierunków turystycznych i poniekąd inwestycyjnych. Ponieważ całkiem niedawno miałem ogromną przyjemność spędzenia niezapomnianych chwil w tym pozytywnie specyficznym kraju, dlatego chciałem Wam pokrótce wspomnieć o jego wyjątkowo ciekawej historii. Otóż Oman od zawsze położony był na ważnych szlakach handlowych. Dlatego już w drugim tysiącleciu przed naszą erą produkowano tam na dużą skalę żywicę do kadzideł, a woń ich do dziś, uwierzcie mi, jest zniewalająco zachwycająca. Z tego zapewne powodu już w tamtych czasach zaopatrywało się w nią wielu kupców z całego świata, czyniąc Oman bogatym i ważnym państwem. Przed islamizacją w VII wieku kraj był bardzo często niszczony przez wojny plemienne i perskie najazdy. W VIII wieku mieszkańcy Omanu przyjęli ibadycką doktrynę islamu, charakteryzującą się bardzo tolerancyjnym podejściem do innych religii, odrzucając całkowicie używanie siły czy rozlewu krwi w szerzeniu wiary, uważając to za złe i nie do zaakceptowania. Około 75% Omańczyków wyznaje ten odłam islamu, niezwiązany ani z sunnitami, ani z szyitami. Po 1500 roku w te okolice zaczęli przypływać Portugalczycy, osiedlając się głównie w rejonie obecnej stolicy Omanu, Maskacie, który został przez nich założony w 1515 roku w malowniczej lokalizacji pomiędzy turkusowymi wodami Zatoki Omańskiej i pięknymi górami Al-Hadżar. Oczywiście nie są tak piękne jak te nasze polskie, ale również urokliwe. Na szczęście do dziś króluje w nim orientalna kultura architektoniczna z niewielką jeszcze na obecne czasy nowoczesną zabudową bez wszechobecnych drapaczy chmur. Jest to z całą pewnością niewątpliwym atutem tego miejsca. W 1650 roku Portugalczycy zostali wyparci przez Arabów, jednak w czasach nowożytnych Oman był jeszcze krótko okupowany przez Turcję i Persję. Obecnie panująca dynastia Saidów doszła do władzy pod koniec XVIII wieku. Następnie na mocy zawartych traktatów o przyjaźni i handlu Oman popadł w zależność od Wielkiej Brytanii, pozostając jednakże krajem formalnie niepodległym. Narastające bunty plemion z głębi kraju przeciwko władzy sułtana doprowadziły do podpisania przy udziale Brytyjczyków porozumienia, w wyniku którego w okresie 1913-1957 istniały de facto dwa państwa – sułtanat Maskatu i imamat Omanu.
Lata 1962-1976 to okres walk w rejonie Zufar pomiędzy wojskami rządowymi a popieraną przez Jemen Południowy lewicową partyzantką Frontu Wyzwolenia Zufaru. Na skutek irańskiej i brytyjskiej interwencji zbrojnej rebelia upadła na szczęście w 1976 roku. W międzyczasie z pomocą Anglików i podobno częściowo Niemców 23 lipca 1970 roku doszło do pałacowego zamachu stanu i obalono panującego sułtana Tajmura, a zastąpił go syn Qabus bin Said al-Said. Więziony przez swego ojca kilka lat w areszcie domowym, po konflikcie na tle zarządzania państwem oraz nieoficjalnie tym, iż jego ojciec zdał sobie sprawę z tego, że syn nie jest zainteresowany ułożeniem sobie życia z żadną kobietą. A chyba nie muszę wam mówić i tłumaczyć, z czym wiąże się w wierze muzułmańskiej takie, a nie inne zachowanie. Młody wówczas książę po przejęciu władzy wysłał ojca na pokładzie samolotu wojskowego do Wielkiej Brytanii i skazał do końca życia na wygnanie z kraju. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że była to banicja w luksusach jednego z londyńskich hoteli. W 1975 roku Oman został ostatecznie zjednoczony przez sułtana. Rewolucja w Iranie, a także wojna irańsko-iracka przyczyniły się do umocnienia stosunków Omanu z USA i wiążącą się z tym oczywiście pomocą ekonomiczną, handlową oraz wojskową. W 2020 roku sułtan Omanu Qabus bin Said zmarł niestety w wieku 79 lat. W Londynie, gdzie przez ostatnich 10 lat również z powodów zdrowotnych spędzał najwięcej czasu. Zanim jednak odszedł jeden z najdłużej panujących przywódców w historii świata, nazywany również ostatnim wizjonerem XX wieku, to przez 50 lat sprawowania władzy nad swoim krajem mocno zrewolucjonizował on jego status polityczno-gospodarczy. Oczywiście, jak mawiają, z pustego to i Salomon nie naleje. Dlatego, reformując swój kraj, wykorzystywał zarówno jego strategiczne położenie geograficzne oraz posiadane złoża naturalne. No ale oczywiście wiemy, że niektórzy nawet mając takie bogactwa, potrafią obrócić kraj w ruinę. Należy nadmienić, iż w Omanie portrety sułtana Qabusa wiszą dosłownie wszędzie. Na lotnisku, w urzędach, sklepach, stoiskach bazarowych, a nawet w oknach mieszkań. Początkowo osobie postronnej, nie będącej mieszkańcem tego kraju, może się wydawać, że taka ostentacyjna manifestacja uwielbienia władcy absolutnego może przypominać kult jednostki narzucany przemocą, jak u dyktatorów Saddama Husajna, Muammara Kaddafiego czy Kim Jong-una. Musicie jednak wiedzieć, że sułtan Qabus był autentycznie uwielbiany przez swoich poddanych i darzony ogromnym szacunkiem. Wiem, bo nawet driverzy, z którymi jeździłem, wypowiadali się o nim tylko w ciepłych słowach i samych superlatywach. Co jeszcze ciekawsze, mijając piękne wille wybudowane nieopodal pałacu sułtana, dowiedziałem się, że należą do ludzi, którzy mieszkając blisko wybrzeża, otrzymali je od sułtana za friko, wraz z działkami jako rekompensatę za to, że przeprowadzili się kilka kilometrów dalej, czyli jakieś 3-4 kilometry od linii brzegowej. Należy wspomnieć również, że ten nowoczesny, łagodny i wykształcony na uniwersytetach w Niemczech oraz Anglii władca przejął państwo, w którym było zaledwie 15 km dróg betonowych, nie asfaltowych. Niewolnictwo było legalne, a analfabetyzm przekraczał 90%. Obywatele nie mogli nawet wyjechać z kraju bez zgody sułtana, czyli jego ojca, i co kompletnie niedorzeczne, o zgrozo wprowadził tak bezsensowne przepisy, jak na przykład zakaz noszenia okularów przeciwsłonecznych, czy też prowadzenia rozmów dłuższych niż 15 minut. Wyobrażacie to sobie? Czyli wychodzicie do kumpli czy dziewczyny, mija 15 minut i spaduwa, bo jak nie to do więzienia. A pamiętajcie, komunikatorów wtedy jeszcze nie było. Qabus natomiast po objęciu władzy zniósł niewolnictwo i mocno udziwnione zarządzenia ojca. Prowadził także powszechną edukację, a z czasem zaczął budować uniwersytety. Środki pochodzące z eksportu ropy naftowej zainwestował w budowę infrastruktury i w ciągu 50 lat przekształcił średniowieczny sułtanat w nowoczesne państwo. Znakomicie pokazują nam to liczby, bo w 1970 roku PKB Omanu wynosiło zaledwie 256 milionów dolarów. Natomiast wraz z przeprowadzonymi reformami w 2019 roku wynosiło ono 76 miliardów dolarów. I najlepiej obrazuje to zakres i szybkość modernizacji Omanu. Wszystko to odbywało się oczywiście przy zachowaniu absolutnej władzy sułtana, który w przypadku Qabusa przez wiele lat był głową państwa, premierem i ministrem obrony w jednej osobie.
Też bym tak chciał. W przeciwieństwie do wielu władców w regionie, kontrolował również własną rodzinę, nie pozwalając na typowe dla innych panujących rodzin rozpasanie młodego pokolenia książąt i rozkradanie państwowego majątku. Jako ciekawostkę powiem wam tylko, że oczywiście nie mówimy tutaj o imprezach, bo każdy bawić się musi. Nawet jeden z krewnych sułtana był zaprzyjaźniony z tragicznie zmarłym Awichim, który niestety ostatnie chwile swojego życia spędzał właśnie m.in. na jachcie u wybrzeży Maskatu w Omanie. Wracając jednak do rządów Kabusa. Władał on swoim państwem i wykazywał się nie lada zdolnościami negocjacyjnymi. Wielokrotnie pełniąc rolę mediatora, chociażby podczas porozumienia nuklearnego na linii Waszyngton-Teheran, czy uwolnienia amerykańskich obywateli aresztowanych w Iranie. Pośredniczył również w rozmowach między Arabią Saudyjską a jemeńskimi rebeliantami Huti, nie dając się przy tym wciągnąć w krwawą i przedłużającą się wojnę w Jemenie. Największe zatem sukcesy obok modernizacji państwa Kabus odnotował w swojej polityce zagranicznej. Należy jednak wspomnieć, iż od wielu lat kwestia dziedziczenia tronu budziła niepokój w Omanie i nie tylko w nim, zwłaszcza że sułtan był bezdzietny i od lat chorował na cukrzycę. Według omańskiego prawa nowego władcę miała wybrać sułtańska rodzina. Ta ponoć przychyliła się do woli zmarłego władcy, który na następcę namaścił swojego kuzyna, dotychczasowego ministra kultury, Hejtama bin Tarika al-Saida. Bin Tarik zapowiedział już, że będzie kontynuował politykę neutralności swojego poprzednika. Mając jednak na uwadze całokształt 50-letniego panowania sułtana Kabusa, nowy władca z całą pewnością nie będzie miał łatwego zadania i musi wykazać się także nie lada zręcznością dyplomatyczną. Oman, choć jest krajem niewielkim i niezbyt ludnym, to jednocześnie bogatym, dysponującym dobrze wyszkoloną armią i położonym w strategicznie istotnym miejscu. Ze swymi głównymi portami nad Zatoką Adeńską i u wylotu cieśniny Ormus stanowił i stanowi bardzo ważny element sieci morskich szlaków handlowych przez Ocean Indyjski. Dzięki posiadanym wodom terytorialnym większość statków w drodze do lub z Zatoki Perskiej musi przez nie przepłynąć, a dzięki lądowemu połączeniu z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest swoistą bramą dla eksportu ropy. Leży też na trasie morskiej fragmentu nowego jedwabnego szlaku tworzonego przez Chiny. Dlatego wszystko to sprawia, że zarówno władze innych krajów w regionie oraz światowe mocarstwa zabiegały i zabiegają, by Oman pozostawał z nimi w przyjaznych stosunkach. Zapewne doskonale pamiętacie, z jakimi rozruchami i przelewem krwi wiązała się arabska wiosna w niektórych krajach. Otóż w Omanie została rozwiązana stosunkowo pokojowo. Dzięki życzliwości, oczywiście, rządzącego monarchy. Rząd stłumił wprawdzie nieliczne protesty, a następnie sułtan zapowiedział zmiany gospodarcze w odpowiedzi na żądania protestujących. Czyli dam wam więcej miejsc pracy, tylko zakończcie protesty. A następnie ułaskawił każdego aresztowanego. I co, da się? No pewnie, że się da. Czyż to nie był naprawdę oświecony monarcha? I oczywiście, jak powiedział, tak zrobił. W sułtanacie omańskim zatrudnienie w sektorze publicznym stało się formą dobrobytu, a co za tym idzie, młodzi ludzie zawsze mogą zwrócić się do rządu o zatrudnienie, zwłaszcza po tym, jak sułtan obiecał stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy w odpowiedzi na protesty. Na marginesie, szkoda, że u nas tak nie ma. Kabus, rządząc swym państwem przez tak wiele lat, był świadomy zależności gospodarki Omanu od eksportu ropy oraz gazu, generujących od 68 do 85% dochodów kraju. Dzięki czemu rząd Omanu jest w stanie finansować koszty utrzymania około 1/3 swoich obywateli, a które te rezerwy pewnego dnia się wyczerpią. Postanowił zatem doprowadzić do dywersyfikacji takiej sytuacji i zaczął stawiać również na inne rozwiązania. Rozpoczęto zatem inwestowanie w modernizację rolnictwa, nowoczesne technologie, tworzenie wolnych stref przemysłowych w pobliżu miast portowych i rozwój turystyki w tym nietuzinkowym i malowniczym, choć pustynnym państwie. Dzięki swojej polityce, mottem której było stwierdzenie żadnych wrogów, oraz obywatelom z islamskim odłamem wiary i badi, którzy nie mają zahamowań przed spotkaniami z ludźmi wszystkich wyznań, tym chrześcijanami i Żydami,
Dało to naprawdę mocne filary pod wyjątkowo bezpieczny pobyt w tym kraju. Oman zatem na rynku turystyki masowej stał się od niedawna nowym graczem. Dotychczas inwestowano tam przede wszystkim w hotele bardzo luksusowe, zapewniające kameralną atmosferę i ściągające klienta z bardzo zasobnym portfelem. Obietnica spokoju i luksusu działała jak magnes na zamożnych tego świata. Obecnie Oman próbuje ściągnąć do siebie również klienta klasy średniej, budując wiele hoteli o standardzie dobrym lub bardzo dobrym. Kiedy w zeszłym roku byłem tam z początkiem lutego, temperatura wahała się od 27 do 30 stopni. Woda w oceanie miała około 24 stopnie, a na niebie słońce i jeszcze raz słońce, więc dużo przyjemniej i cieplej niż u nas. W marcu temperatura nadal oscylowała około 30 stopni. Plus odczuwalna była fantastyczna bryza. Od kwietnia zaczyna się piekarnik. W wiaterku jest jak na lekarstwo. Miasto Salalah i cały jego region przywita Was ciepłem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Pora deszczowa trwa od czerwca do sierpnia, a lipiec zazwyczaj jest szczytem sezonu z największą ilością opadów, dzięki czemu robi się wówczas naprawdę zielono. Jeżeli zatem uwielbiacie biały wręcz karaibski piasek, opalanie, spacery brzegiem morza to idealne miejsce dla Was. Plaże są niemal puste, hoteli w Salalah chyba były całe 2. Dzikie połowy ryb przez tubylców, delfiny nieopodal brzegu, wszechobecne stada wielbłądów i nie tylko wielbłądów, bo zdarzały się i krowy, biegające po ulicach niczym ostatnio konie po polskich drogach. Pyszne owoce egzotyczne i wyborne drinki przyrządzane w kokosach. Jazda terenówką po pustynnych wydmach, orientalna architektura i naprawdę życzliwi ludzie. Jest jeszcze jeden bardzo istotny fakt poza wspaniałą pogodą i malowniczymi prawie dzikimi plażami. W Omanie nie ma na szczęście jeszcze komercji. Praktycznie nie ma sklepów z błyszczącą turystyczną tandetą, klubów i stad naganiaczy. Jest to na swój sposób swojskie, kameralne i prawdziwe miejsce. Dla nieprzyzwyczajonych do turystyki masowej Omańczyków nie jesteśmy najeźdźcami, tylko gośćmi i potrafią nam to okazywać. Tak na koniec, to jedyne państwo arabskie, w którym odważyłem się pozostawić na 25 minut naszego 7-letniego syna, któremu nie chciało się już zwiedzać i wolał posiedzieć w klimatyzowanym aucie pod opieką naszego kierowcy Abdullaha. Z tych wielu powodów uważam, że Oman to kraj warty określeń arabskiej Szwajcarii lub Karaibów Orientu, bo po prostu na te określenia zasłużył swoją polityką i mentalnością rodowitych mieszkańców. Pewnie wielu z Was powie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Oczywiście, w naszym kraju jest również wiele przepięknych miejsc, wartych zobaczenia i mamy bardzo barwną historię. Jeśli jednak ktoś lubi naprawdę doładować słońcem witaminę D3, to polecam Oman i życzę wszystkim z Was, abyście osobiście przekonali się, iż jest to urokliwe miejsce. Pozdrawiam gorąco jak omańskie powietrze i cześć!